Hey guys, travel with me on my channel. W marcu 2026 roku udaliśmy się do Londynu na spektakularną wystawę o jednym z najpotężniejszych faraonów Egiptu, Ramzesie II. Nie będę za dużo o nim opowiadała, bo sporo jego historii usłyszycie na filmie w wersji oryginalnej. Chciałam tylko opowiedzieć o Ramzesie i jego pierwszej żonie, Nefertari. Nefertari żyła w latach 1292-1255 przed naszą erą i zajmuje ona monumentalne miejsce w annałach starożytnego Egiptu, słynąc jako ukochana małżonka faraona Ramzesa II w okresie panowania sławnej XIX dynastii. Ta niezwykła kobieta, słynąca z autonomii i wpływów, zajmowała poważaną pozycję pośród czterech wielkich królewskich małżonek Ramzesa. Jej bogaty grobowiec w Dolinie Królowych, obok wspaniałej świątyni wzniesionej ku jej czci w Abu Simbel, stanowi trwałe świadectwo jej znaczenia. Chociaż jej dokładne pochodzenie pozostaje owiane tajemnicą, powszechnie uważa się, że pochodziła ze szlachetnego rodu. Niektórzy sugerują nawet, że mogła być potomkinią księcia Nakhmina, syna faraona Ai lub królowej Mutnedimet. Artystyczne przedstawienia mocno podkreślają jej wysoką pozycję, konsekwentnie ukazując ją na dworze faraona, szczególnie podczas słynnej podróży do Nubii, zwiastującej otwarcie świątyni w Abu Simbel, poświęconej zarówno Hathor, jak i jej samej. Na tych wizerunkach Nefertari stoi u boku Ramzesa, górując nad jego pozostałymi żonami, które przedstawione są jako mniejsze i skupione u jego stóp, podkreślając ich niższą rangę. W Górnym Egipcie panowała jako najważniejsza z głównych żon Ramzesa II, podczas gdy w Dolnym Egipcie tytuł ten nosiła Iset Nofret. Inskrypcje i barwne malowidła ścienne w grobowcu Nefertari odsłaniają relację, która wykraczała poza zwykłą strategię polityczną. Rozwijała się na głębokim, emocjonalnym związku. Serdeczna poezja, którą Ramzes wyrył na ścianach jej grobu, rozbrzmiewa żarem. Moja miłość jest wyjątkowa, nieporównywalna z żadną inną, bo jest najpiękniejszą z żyjących, która całkowicie zawładnęła moim sercem. I jeszcze tylko dodam, że Nefertari w języku egipskim oznacza piękna, dla której wstaje słońce. Jej pełne imię brzmiało Nefertari Mary en Mut. Mut była boginią poślubioną Amonowi, co oznacza Nefertari, ukochana przez Mut. Zapraszam teraz do wsłuchania się w historię przedstawioną na filmie. Niestety jest tylko w języku angielskim, ale podejrzewam, że większość z nas nie będzie miała problemu ze zrozumieniem. As king of Egypt, he was considered a living god. It was in 1279 BC, 1,000 years after the pyramids and 1,000 years before Cleopatra. An Egyptian pharaoh, Seti I, had died, and his son, destined for unimaginable greatness, was about to succeed the throne. At dawn, on the 27th day of the third month of summer, Ramses II, not yet 30, became king of Egypt, the pharaoh, chosen one of the sun god Re, the third pharaoh of the 19th dynasty. When he ascended to the throne, Egypt was emerging from a period of instability and her borders were at risk.
Ramses fought back invaders on all sides and expanded Egypt's territory. His greatest challenge, the Battle of Kadesh against the rival Hittite Empire, where he fought bravely, even in hand-to-hand combat. Declaring himself the victor, Ramses celebrated the story on temples throughout Egypt. He documented it in such detail that the Battle of Kadesh is considered the most famous battle of the ancient world. Under the wise and effective rule of Ramses, Egypt enjoyed prosperity. A measure of this wealth, the remarkable temples he commissioned throughout the land, becoming one of Egypt's greatest builders. By carving his name and his likeness on them, he ensured that he would never be forgotten. At Abu Simbel, Ramses also built a temple carved out of sandstone cliffs to honor his first love and queen, Nefertari. Dedicating it to her, he inscribed on the facade, "For whom the sun shines." Her beauty captured in stone, Nefertari appears equal to him in size, a rare honor for an Egyptian queen. Nefertari stayed at Ramses' side until her death, her lavish tomb a final testament to his great love for her. When Ramses died, he was over 90 years old, had fathered over 100 children, and reigned for nearly 67 years. Few could remember a time in Egypt ruled by any other pharaoh. With reverence, his body was prepared for the afterlife and his mummy enshrined in the Valley of the Kings. But less than 200 years later, his tomb was plundered by robbers, and over the centuries it was ravaged by floods and filled with debris. His remains and all the riches sent with him to his afterlife were thought to be lost forever. Then, a chance discovery in the 19th century uncovered a cache of 50 royal mummies. Would Ramses II be among them? Join us now to experience the life of King Ramses II, the Pharaoh of Pharaohs, who epitomizes power and wealth at the height of ancient Egypt. Discover the grandeur and opulence of his world, the world of Egypt's kings. Meet Ramses the Great and marvel at the gold of the pharaohs. Ramzes II, często nazywany Ramzesem Wielkim, panował w latach 1303-1213 przed naszą erą jako trzeci faraon XIX dynastii Egiptu. Jest uznawany za najpotężniejszego i najsłynniejszego władcę nowego państwa, szczytowej potęgi starożytnego Egiptu. Warto zauważyć, że był jednym z najskuteczniejszych faraonów wojowników, prowadząc około 15 kampanii wojskowych, z których większość zakończyła się triumfem, pomijając impas w bitwie pod Kadysz, którą będziecie mieli okazję tutaj obejrzeć. Jego 66-letnie panowanie jest jednym z najdłuższych udokumentowanych, dorównujących jedynie panowaniu Pepiego II, który panował około 1000 lat wcześniej i uważa się, że jego rządy trwały 90 lat. Wstępując na tron w wieku 25 lat, Ramzes początkowo skupił się na budowie miast, świątyń i pomników. Założył miasto Pi-Ramzes w delcie Nilu i ogłosił je nową stolicą, wykorzystując je strategicznie do operacji wojskowych w Syrii. Przeprowadził liczne wyprawy militarne do Lewantu, umacniając egipską dominację nad regionami takimi jak Kanaan i Fenicja, a także wyprawy do Nubii. Osiągnięcia te upamiętniają inskrypcje znalezione w Beit el-Wali i Gerf Hussein. Ponadto obchodził niezwykle wiele świąt Sed, 13 lub 14, więcej niż jakikolwiek inny faraon.
Chociaż szacunki jego wieku w chwili śmierci są różne, uważa się, że dożył około 90 lub 91 lat. Po śmierci został pochowany w Dolinie Królów, a jego szczątki przeniesiono później do królewskiej skrytki, gdzie zostały odnalezione przez archeologów w 1881 roku. Obecnie mumia Ramzesa II jest eksponowana w Narodowym Muzeum Cywilizacji Egipskiej w Kairze. Co ciekawe, Ramzes II był jednym z nielicznych faraonów czczonych jako Bóg już za życia. Ramzes II nie przyszedł na świat jako członek rodziny królewskiej. Jego dziadek, Ramzes I, służył jako wezyr i dowódca wojskowy zapanowania faraona Horemheba, który później mianował Ramzesa I swoim następcą. Ramzes II miał wówczas około 11 lat. Po śmierci Ramzesa I na tron wstąpił jego syn Seti I, który mianował młodego Ramzesa II księciem regentem, gdy miał on około 14 lat. Datę, kiedy Ramzes wstąpił na tron, większość egiptologów ustala na 31 maja 1279 roku przed naszą erą. Natomiast oficjalną datę śmierci Ramzesa II odnotowano jako moment, który dokładnie mieści się w okresie szacowanym przez Edena na jego śmierć, między 3 a 13 dniem drugiego Akhet, co wskazuje, że zmarł 13 sierpnia 1213 roku przed naszą erą, panując 66 lat i 74 dni. Ramses II and his Egyptian forces are on the march. Their aim, to seize control of the city-state of Kadesh from their rival, the Hittite kingdom, and expand Egypt's borders. The Hittite king amasses his army, a coalition of tens of thousands of fierce warriors from allied territories, and also moves toward Kadesh. Egyptian accounts say the Hittites covered the mountains and filled the valleys and were like locusts in their numbers. King Ramses is woefully outnumbered, but he is not one to back down. Among his troops are warriors from his previous conquests, Nubians, Libyans, and Sheridan pirates. Just hours from their target, Ramses receives intel that the Hittites are still several days' journey away. He decides to make camp with his Armenian division. His other battalions, including an elite force from Amuru, are still hours away. Ramses will launch his attack once the rest of his army arrives. But his plan is soon foiled. Near camp, Ramses' guards interrogate two Hittite defectors. They reveal the Hittite army is actually in hiding just across the river. Suddenly, the Hittites' chariots smash into Ramses' raid division. In the melee, the Egyptians flee and lead the Hittites directly into the sanctuary of the Egyptian king. Ramses faces thousands of enemy charioteers. The pharaoh fights bravely, his pet lion at his side.
while the Hittite king was in safety on the other side of the river. The battle rages, and the Hittites sense victory. But Ramses' elite warriors arrive, giving their king the power to wage a counterattack. Unleashing a fury of arrows, the Egyptians force the Hittites back across the river. Ramses himself describes the scene. I made them plunge into the water like crocodiles. Those who fell down did not rise. Most of the Hittite force drowned, including the king's brother. The Hittite king calls for a truce. To count the dead, Ramses' soldiers remove a hand from each fallen Hittite. And King Ramses rides away from the field of battle, declaring himself the victor. A Hittite version of the story suggests the battle was at best a draw. 17 years after the Battle of Kadesh, King Ramses signed a treaty with the Hittites. It ushered in a peace that lasted nearly a century. It is the first peace treaty recorded in history and remains the basis for treaties between nations today. King Ramses believed his victory at Kadesh was the greatest achievement of his reign. He celebrated it in extraordinary detail on temples throughout Egypt, making it the most famous battle of the ancient world. In the pharaoh's own words, I found the enemy chariots scattering before my horses. I slaughtered them at my will. Behold, I am victorious. Me alone. W 28 roku panowania Ramzes II stawiał Boga Amona ponad wszystkimi innymi, o czym świadczą zapisy w 2 oddzielnych ostrakach znalezionych w Deir el-Medina. Zgodnie z obyczajem w 30 roku panowania obchodził jubileusz znany jako święto Sed, aby uczcić i ożywić siły faraona. Co ciekawe, mimo że był dopiero w połowie swojego 66-letniego panowania, Ramzes przewyższył już osiągnięciami niemal wszystkich swoich znaczących poprzedników. Zaprowadził pokój, strzegł granic Egiptu i wzniósł wiele pomników w całym imperium. W tym czasie naród doświadczył większego dobrobytu i siły niż przez prawie wcześniejsze stulecie. Święta Set zazwyczaj powtarzano co 3 lata po 30 roku, jednak Ramzes II okazjonalnie celebrował je co 2 lata, a ostatecznie świętował niezwykłe 13 lub 14 razy. W 3. roku swoich rządów Ramzes zainicjował monumentalną kampanię budowlaną, najbardziej ambitną od czasu piramid, które powstały prawie 1500 lat wcześniej. Rozpoczął rozległe projekty budowlane, rozciągające się od delty po Nubię, skutecznie przekształcając krajobraz w sposób, jakiego nie dokonał żaden inny władca przed nim. Jego wysiłki obejmowały renowację i zawłaszczanie istniejących budowli, rozwijanie technik murarskich i wykorzystywanie sztuki do celów politycznych. W Tebach starożytne świątynie przeszły znaczące renowacje. Każda z nich powstała ku czci Ramzesa, wzmacniając jego postrzeganą boską naturę i autorytet. Eleganckie, lecz powierzchowne rzeźby poprzednich faraonów można było łatwo modyfikować, co pozwalało na zastępowanie ich imion i wizerunków. Ramzes natomiast upierał się przy głębokim grawerowaniu własnych wizerunków w kamieniu, dzięki czemu były odporne na przyszłe modyfikacje i wyraźnie wyróżniały się w egipskim słońcu,
symbolizując jego związek z bogiem słońca Ra. Ramzes wykorzystywał artystyczne przedstawienia swoich podbojów nad obcymi, eksponowane na licznych reliefach świątynnych. Jego kartusze pojawiały się nawet w budowlach, których nie wybudował. Ponadto założył nową stolicę, Pi-Ramses, w delcie, która wcześniej pełniła funkcję letniego pałacu za panowania Setiego I. Rozwinął również wydobycie złota w Akuyati, znanym dziś jako Wadi al-Laki. Do jego znaczących budowli, oprócz Pi-Ramsesa, należały wielki kompleks świątynny w Abu Simbel oraz Ramazesum, świątynia grobowa, położona w zachodnich Tebach. Ramzes II przeniósł stolicę swojego królestwa z Teb, położonych w Dolinie Nilu, do nowo utworzonej lokalizacji we wschodniej delcie Nilu. Przyczyny tej zmiany pozostają niejasne, choć być może dążył do zbliżenia się do swoich ziem w Kanaanie i Syrii. Zbudowane przez niego miasto, nazwane Pi-Ramses, charakteryzowało się imponującymi świątyniami i wspaniałym pałacem, w którym mieścił się nawet ogród zoologiczny. W X wieku naszej ery żydowski uczony rabin Sadia Gaon zaproponował, aby biblijną lokalizację Ramzesa powiązać z Ain Shams. Na początku XX wieku błędnie uważano, że to miejsce to Tanis ze względu na liczne posągi i artefakty pochodzące z Pi-Ramsesa, które tam odkryto. Obecnie wiadomo jednak, że znaleziska Ramzesa w Tanis zostały w rzeczywistości przetransportowane z innych miejsc, a prawdziwa lokalizacja Pi-Ramsesa to około 30 km na południe, w pobliżu dzisiejszego Kantir. Obecnie na powierzchni ziemi pozostają jedynie masywne stopy posągu Ramzesa. Reszta zaś spoczywa pod polami. Kompleks świątynny założony przez Ramzesa II między Korną a pustynią jest od XIX wieku nazywany Ramezeum. Grecki historyk Diodor Sycylijski wyrażał podziw dla tej monumentalnej świątyni, która obecnie przetrwała jedynie w formie ruin. Ramses became immortal, the most famous of all the pharaohs, the one whose name will live forever. Years after his death, Ramses II's monumental legacy lives on, attracting crowds from across the globe. Great builder, warrior, husband, king. His legacy and reputation inspired 9 future kings of the 20th dynasty to take his name. He remains Egypt's greatest pharaoh. When 19th century travelers and archaeologists visited his temples, they ignited a Western fascination with Egyptian art and culture. One colossus, wrestled to London by a treasure hunter, made Ramses an international sensation. In the 1960s, to save it from flooding by the Aswan Dam, Abu's Simbel Temple was carved into pieces and relocated to higher ground. Egyptians have literally moved mountains to preserve Ramses' memory. 10 years later, his mummy traveled to France for an exhibition at the Grand Palais in Paris. He was greeted with the honors of the head of state and driven past his obelisk at the Place de la Concorde. Before his body was returned to Egypt, scores of scientists
devoted 7 months to preserving his mummy with cutting-edge technology. February 2021, in Cairo, he made the spotlight once again. Along with the most celebrated mummies of Egyptian history, Ramses journeyed through the capital to his new home at the National Museum of Egyptian Civilization. After his death, Ramses became immortal. The most famous of all the pharaohs. The one whose name will live forever. W 1255 roku przed naszą erą Ramzes i jego żona Nefertari udali się do Nubii, aby poświęcić nową świątynię o nazwie Abu Simbel. Budowla ta jest często opisywana jako wyraz jego ogromnej dumy. Faraon pragnął nie tylko być uznawanym za największego władcę Egiptu, ale także czczonym jako jeden z bogów. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze nie znaliście historii tego egipskiego faraona, to dacie się skusić na tę interaktywną wystawę lub wybierzecie się do Egiptu. Trzymajcie się!